To dla koni. Dobra, wchodzić. Dwóch ucieka. Alarm! Łapać ich! Do koni!
Mówię ostatni raz. Zaraz będzie pan Cobb. Kryjecie jego niewolników. Mają natychmiast wrócić. Słuchajcie mnie, głąby. We łbach wam się przewraca. Głupie pomysły. Wszyscy oberwiecie, jak to się nie skończy. Ja, Gomez, jestem waszym panem. Ja tu rządzę, panie Gomez. Są problemy. Chcę je dla pana załatwić. Ci ludzie pana nie słuchają. Ludzie? To są świnie. Załatwmy to, razem sobie poradzimy. Śmiało. Uwaga! Macie wydać tych czarnuchów, psy. Wiemy, że ich chowacie. Stanąć w rzędzie. Kobiety też. Ruchy. Słuchać, psy. Widzicie? Macie 1 minutę. I strzelam. Dawać tych czarnuchów. Pan wybaczy. Podejdź. Tędy. Blisko. Idź już dalej. Wstawać. No już, dalej. Brawo. Pan Cobb ci dziękuję. Bardzo proszę. Nie ma za co. Podejść. Teraz wy. Zrzućcie broń. Chwytać. Macie szansę. Dalej. Zabrać ciała. Gomez? Nie przyjechałem tu dla 2 czarnuchów. Pilnuj się.
Za co mam płacić, jak sobie nie radzisz? Możesz polecieć. Uważaj. Oczywiście. Jestem wdzięczny, ale to jest czasem nie do przewidzenia. Wyczekuj Barneta. Ale nie myśli pan, że miał czas dotrzeć do Meksyku? Tak, ale nie znamy jego planu. Założę się. Zwiał z więzienia. Będzie się mścił, na pewno. Musimy być gotowi. Ostrzeż szeryfa. Będziemy go wypatrywać. Przekaż mu. Oczywiście. Panie Cobb, Barnett ma jedną drogę, aby tu dotrzeć. Biegnie przez kanion. Może wysłać tam naszych. Będzie łatwiej. Kogo? Mam swoich ludzi, ale nie wiem. Muszą być dobrzy. Twoi znają teren. W zupełności. Przyślij ich. Ramon, Manuel, Jesus, Emiliano. Dalej!
Przeciążysz go. Mamy ich dużo. Coś nie tak? Chodzi o Barnetta? Właśnie tak. Dogadaj się z nim. Chwila. Jesteś za mną czy za nim? A Cobb? Cobb się nie miesza. Sam to załatwię. Bez pośpiechu. To powinna być chwila. Maksymalnie. Uważaj. Między wami koniec. Macie na liście. Mnie też. Pan sędzia. Witam. Słyszał pan? Jasne. Myśli pan, że przyjedzie? Tego się właśnie obawiam. Trzeba być gotowym. Mogę zebrać kilku zastępców? Pewnie. Tylko trzymaj się prawa. Ma pan pomagać. I proszę uważać. Przyślę też kilku do pana. Miałby mnie ścigać? Za te 30 lat ciężkich prac. Niech pan przemyśli.
Witam. Zrzuć pas. Gdzie Gomez? Co u Gomeza? Pisze, że czeka na towar i kowbojów. A Barnett? Kto tam? Ramon. I ja. Niespodzianka. O proszę, telegraf. Powodzi się. Pogadajmy. Można? Dobre wieści? Chodź. Rozluźnij się. Śmiało. Napisz do Douglasa. Dalej. Pisz. Co jest? Barnett jest u Gomeza. Strzyżesz Gomez? Ogol mnie i ostrzyż. Byłeś barberem, zanim zostałeś Lizusem Coba. Trzy lata się nie goliłem. Ma być ładnie. Zawsze patrzyłem na modę. Jak teraz tną? Pytam się. Zawsze tyle gadałeś. Co ty, nieśmiały? Mógłbyś pogadać. Ty, mam cię widzieć. Gomez, byłeś przy tym, jak zabili Steigera? Tnij dalej. Byłeś tam? Wyjechałem. Dokąd? Na zachód. Na szyi zostaw. To gdzie byłeś? Kto więc strzelał do pułkownika? Oni. Kto? Dobrze wiesz. Mów. Boisz się? Spokojnie, sami swoi. Mów. Czekam.
Kim są oni? Strzelcy Douglasa i Coba. Dobrze. Powiedz mi, Gomez, niby to ich strzelcy. To czemu w sądzie mówiłeś, że to ja? Uważaj. Więc jak to? Słucham. Grozili mi. Czyżby? Jaką sumą? Teraz broda. No dalej. O czym my to... Chwila. Tak. Ile dostałeś? Kilka setek. Niedużo. Jak zabili mi ojca, waluta podskoczyła. Z jego kolei. Przyznaj się, byłeś fałszywym świadkiem. Teraz co robisz? Chyba nie tylko telegraf. Kto jest w kolei? Nie wiem. Mam delikatną skórę. Zawsze miałeś dobre brzytwy. Właśnie, ostrzymy. I będzie dobrze. Szkoda. Naprawdę, zarobiłbyś fortunę jako barber. Nie zgodzę się. Szkoda, mógłbyś sporo zarobić. Nie kusi cię? To chyba proste. Mocniej. Co ci szkodzi? Boisz się? No dalej, tylko chwila. Ty tylko golisz. Mów. Kto mi zabił ojca? Nie wiadomo.
Lekarz Pacharito. Tawerna. Siedź prosto. Siedź. Otwórz. Mów A. Kurka. Mam go. Nie ten? Nie. Siedź prosto. Nie mów mi, co mam robić. Szerzej. Mam go. Siedź. Chwila. To nie ten. Tak? Zemdlał. Od tego nie umierają. Oszust z ciebie. Jestem specjalistą. Rzeźnik. A to niby co? Puszczaj. Drań. Przestańcie. Puszczaj. Postaw mnie. Czego? Ząb mnie boli. Spadaj, albo wszystkie stracisz. Nie trzeba. Skoro jest wolny, to go zawołam. Jeszcze nie. Daj mu szansę. W życiu. Zejdź. Puszczaj. Nie. Nie.
Złaś, ciężki jesteś. Już dawno tak nie leżałem. W Black River są wygodniejsze miejsca, wynajmują na godziny. Ojciec cię tam zabiera? Tak, ale nie na wynajem. Dokąd jedziecie? A co? Nie podziękujesz? Dziękowałem. Czego on chce? Pomogłem wam. Nie chcecie zarobić? Pewnie. Prowadź. Dokąd? Charlestown. Nie ma ładniejszego rancza. Kiedyś było meksykańskie, a teraz moje. W całości. I ja tu rządzę. Twój poprzednik lubił te zawody. Mieliśmy różne gusta. Widziałem, jak Mendez grał. Chciał tylko nagrody. Na przykład takiej. Podejdź. No chodź. Śmiało. Zabawne. Jednak aż tyle nas nie różni. Ceniłem go. Chciał się dorobić na rewolucji. Nawet mimo to. Zawsze płacił. Czystą gotówką. Ty kupisz broń, ja też. To proste. Przepraszam. Barnett? Nikt go nie widział. Nie żyje Gomez i jego pracownik. A reszta? Zaginęli. A Douglas? Mówił, towar jest gotowy. Kto to przywiezie? Jego ludzie.
Cobb miała iść do zwycięzcy. Paquito, chodź. Zawsze. Czyżby? Menendez nie grał ze swoimi. Mówiłem, że jesteśmy inni. Dziękujemy. Mieszkańcy Charlestown, przyjeżdżamy na waszą prośbę. Nawet ci na górze chcą skorzystać z naszej oferty. Ja, dr Pajarito z Uniwersytetu w Filadelfii i Dulcie, kobieta z wyższych sfer, chcemy bardziej pomagać wam. Nie będziemy długo, więc się śpieszcie. Widzę, że przyda się wam pomoc przy łupieżu czy wypadaniu włosów. Panu zostały już tylko modlitwy, ale pewnie pan to robił, co? Bóg zesłał więc mnie z tym oto płynem. To cudowny środek na porost włosów. Że co? Nazwa? Ten olej z węża działa. Chce tylko pomagać ludziom. To nie ty wyrywałeś zęby we Fresno? Fresno? Nie. Spryskujemy głowę. Codziennie. Za jedyne $10. Tylko tyle za cudowny środek. Chodź. Podać jedną? Schodź. Rozkaz szeryfa. Nie chcemy tu oszustów. Porozmawiajmy. Pakuj się. Jestem z uniwersytetu. A ona? Dulcie. Co robi? Pomaga. Tak? Moja córka. Słucham? Jesteście oszustami. Nie macie co rozmawiać z szeryfem, nie obroni was. Mamy prawo być chronieni. To nie oszust, tylko naukowiec. Co tam macie? Laboratorium. Robię tam leki, zapraszam. Nie, dziękuję, jedźcie gdzie indziej. A tu się pilnujcie. Co za upokorzenie. Jestem lekarzem z uniwersytetu. Naukowcem. Powinniście iść z postępem. Własnych rabusiów nie umiecie złapać, a nas się czepiacie. Jesteś przestępcą? Zwiewaj stąd. Skoro tak mówisz, czekaj aż pójdą. Jeszcze przez ciebie oberwiemy. Muszę w tym mieście uważać. Oboje musimy. O nie, mam swoje sprawy. Są jakieś wieści? Nie. Gomeza zabił 2 dni temu. Może być w każdej chwili.
Może pojedzie do Charlestown. Możliwe. Pewnie się zbliża. 15 godzin spóźnienia. Co to ma być? Kto tym zarządza? Nie narzekaj, chodź pomóc. Witam. Jak leci? Dobrze. Czemu? Barnett uciekł. Barnett? Niedobrze. Dla niego. Powiedzcie Cobowi, że to na razie ostatni przewóz. Musimy złapać Barnetta. I niech znajdzie kogoś za Gomesa. Jasne. Dodatkowo, aby zabezpieczyć towar, nikt nie opuszcza pociągu. W razie czego odpowiadacie przede mną. Nie ma problemu. Dobrze. Co powiecie, jak go spotkacie? Słucham. Ręce do góry? Tak? Uważajcie. Wypchajcie go ołowiem. Nie żartuję. Cicho, Mike, bo mnie złapią. To ja, Ted. Bez okularów nie wiem, co mówisz. Dobrze, że tu jesteś. Muszę widzieć ruch ust. O ile pamiętam, jesteś Ted. I jesteś zabójcą. Nie mówmy o tym. Co wiesz o morderstwie? O moim tacie. To był czwartek. Na pewno, bo miały przyjechać nagrobki. To tam go zastrzelili. Teraz pociągi jeżdżą, kiedy oni chcą. Kto? Douglas i jego ludzie. Ich pociągi jeżdżą bez ładu i porządku.
Zaczynam rozumieć. Muszę działać. Pomożesz mi. Pewnie. Idę się szykować. Nic nie mów i nie bój się. Co jest? Czemu wstajesz? Słyszysz gwizd pociągu? Tak. Wyjechał wczoraj. Nie mógł już wrócić. Czemu wciąż gwizdże? Pasuje do Barneta. Śpi. Mówię ci. Uważaj, on cię ma na liście. Ciebie też. Nie bój się, mamy dobrą obstawę. Powiedz szeryfowi, pociąg wraca. Spyta czemu. Skąd mam wiedzieć? Nic już nie rozumiem. Jeżdżą w tej z powrotem. Oszaleć tu idzie. Co to za stacja? Nie ma maszynisty. Jest pusty. Obudziłem cię? Ted. Szkoda poranka. Będzie ładnie. Dobrze spałaś? Gdzie moja brzytwa? Ted? Tak? Mogłeś mnie ostrzec. Wytłumaczę ci wszystko, jak przyjdzie czas. Możesz teraz. Zaraz wróci mój mąż. I dobrze. Nie wiem, gdzie moja brzytwa. Ted, nie było łatwo. Cieszę się, że jesteś.
Są. Dobrze, że on i ja mamy różny rozmiar. O proszę. Ładna? Jak wtedy. Nie zmieniłeś się. To tylko 3 lata. Nie tak źle. Jak tam było? Świetnie. Nie zapomnę tego. Myślałam, że ja zapomnę. Nie mogłam. Było ciężko. Te zarzuty. Chciałam zapomnieć. Mimo tego, jak brzmiały. Chyba brzmią nadal. Już nic z tym nie zrobisz. Mogę, ale potrzebuję pomocy. Douglasa? Twojej. Nic nie wiem. Aha. Nic nie wiesz. A Douglas to uczciwy szeryf? Co wiesz o moim ojcu? Nic, dobrze wiesz. Nie wierzysz mi? Gdyby nie Joe, skończyłabym na ulicy. Taka prawda. Wyszłam za niego, ale trzymam twoją stronę. Nie wpędzasz się w kłopoty? Joe będzie się mścił. Nie dbam o to. Musisz robić to, co powiem. Dobrze. Chcę spotkania. Powiedz tylko kiedy. Wieczorem. Jesteśmy w kropce. Jak się dowiedzą, to po nas. Widziałaś, co zrobił z pociągiem? Wyjeżdżamy dziś wieczorem. Towar zniknął? Szukaliśmy. Jak on to sam rozładował? Pewnie kazał naszym, zanim ich zabił. Wezwijmy pozostałych i zacznijmy pościg. Trzeba powiedzieć Cobowi. Widzi się z Amarą. Kogo wysłać? Zastępcę? Raczej tak. Oni mi ufają. Ty się przydasz tutaj, póki Barnett jest na wolności. A więc? Póki nie zastąpią Gomeza, nic nie wiem. Cobb wie, co się dzieje. Musimy załatwić sprawę i się go pozbyć.
Gdzie Douglas? Na dole. Lepiej tu zostań. Co tam skrobiesz, pamiętnik? Tak. I wiem, jak skończę rozdział. Nazwę go Pieczeń z Barneta. Masz dobrą kucharkę. Wiem. Ręce. Dobrze. A teraz pytanie za pytanie. Stoi? Dobrze. Zaczynać? Nie, ja zacznę. Gdzie jest towar? Zakopany w Pico Wells. Twoi ludzie mogą go wykopać, kiedy chcą. To znaczy, kiedy ja chcę. To moja odpowiedź. Dobrze, dzięki. Proszę. Teraz ja pytam? Śmiało, masz mało czasu. To na pewno. Czas ucieka, a życie wisi na włosku. Kto zabił mojego ojca? Ja strzelałem. Przynosisz tylko kłopoty. Dodam, że przypominasz mi go. Doprawdy? Co dalej? Coś dodasz na koniec? Ted, przysięgam, że nie wiedziałam. Nie rób tego. Postaw go przed sądem. Będę twoim świadkiem. Dużo pomogłaś.
To już wszystko. Pewnego dnia nauczę cię dobrych manier. Czego chcesz? Pytam, czego chcesz. Nie krzycz, ona śpi. Wstydź się tak zabijać. Nie chcę cię znać. Widziałem ten pociąg. Jechali na gapę. Chcecie wszystkich pobudzić? Witam. Daj mi spokój. Jeśli chodzi o twoją córkę, to nie dba o powinności. Pamiętam o długu. To płać. Wciąż wołasz o więcej. Zgłoś go. Jest 10 000. Cicho. Powiedz, co jeszcze. Wyjedź i ruszaj wzdłuż torów. Spotkamy się. Potem powiem ci resztę. Jest coś jeszcze? Nie jestem pewien, ale jak się zobaczymy, mogę potrzebować lekarza. Co to z tyłu? Zdechły ptak. Wciąż mnie wkurzał. Wreszcie, Barnett. Kto tam? Wilmer. Nie pamiętasz? Zdrajca, pamiętam. A jednak. Wychodź z rękami w górze. Mam ofertę. Tylko czy szukasz mnie, czy nagrody? Podbijesz? Nie wyjdę. Chcę tylko kasę. Nieważne od kogo. Nie jesteś takim bystrzachą. Wiedziałem, że przyjdziesz, ale Douglas nie słuchał. Miał swój plan. Barnett, nic nie kombinuj.
Wolałem Menendesa. Pilnuj go, aż zapłaci. Jasne. Powinien zwalniać. Szykować się. Mija nas. Co jest? Marin, hamuj! Jest pusty, nie ma tu żadnej broni. To szeryf, nie żyje. Barnett. To żart? Nie lubię żartów. Może pan wyjaśni. Nie wiem jak, ale wiem kto to. Mam to gdzieś. To dla mnie strata. Już panu zapłaciłem. Albo mi pan zaufa, albo może kupować gdzie indziej. Albo zastrzelę. Zostańcie. Udowodnię, co się stało. Chodźcie. Witam panów. Kto tu rządzi? Generał. Tamten. Mów do niego z szacunkiem. Wiesz coś, gringo? O Kobie. Mów. Tylko nie wiem, czy mogę. Boję się go. Boisz się Pakito?
Słyszycie to? Mogę go przeprosić? Możesz, jasne. I już. Uważaj sobie. A Cobb? Nie wyjechał bez transakcji? Podobno stąd zwiał. Wiem, czemu wieźliście złoto. Dla broni. Wy macie złoto, a ja broń. Gdzie jest? Nie powiem. Mogę przywieźć. Za ile? Połowę tego, co Cobb. Świetnie. Miałem Cobbowi nic nie dać. Łapy w górę. Bez złota nie ma broni. Zobaczymy. Gdzie towar? Zapłać złotem. Gdzie jest? Gdzie? W Pico Wells. Jedziemy. Dolly! Dolly, mój towar nie dotarł. Szukaj w Pico Wells. Tam jest. Barnett tu wtargnął i zabił Douglasa. Gdzie ma dokumenty? Są już moje. Dalej.
Słyszał pan o Barnecie? Zabił 5 w pociągu. Ścigamy go. A gdzie Douglas? Zaginął. To pewnie też Barnett. Też go tam zastrzelił. Wie pan coś? Nie mam czasu, wyjaśnię potem, przepraszam. Po co otwierał sejf, skoro wiedział? Szperał w dokumentach. Co zginęło? Nic. Nikt ma ich nie ruszać. Oczywiście. Zdążyłeś. Chyba nieźle oberwałeś. Tak jak mówiłem, będę cię potrzebował. Ale najpierw jedźmy do sędziego. Sędziego? Zwariowałeś? Jest za mnie nagroda. Pomyśl. Słusznie, ale najpierw zdrowie. Dzień dobry. Miło widzieć. Mam wieści. Spokojnie, Barnett się poddał. Oddaj mu broń. A teraz Pico Wells. Zamkniesz go, Pat. Daj prawu działać. Też tak myślałem. Dobrze by było, ale może pomogę. Oby wszystko się sprawdziło, bo grozi ci stryczek. Lepiej się śpieszyć. Stać! Zabrano towar. Widziałem tam Meksykanów. Dogonimy ich. Na przełęcz.
Widzę, że macie mój towar. Skąd wiedzieliście o Pico Wells? Od anioła, ale niezbyt mądrego, głąba. Nie ściemniaj, gdzie moje złoto. Prawda, ale może pan po nie zejdzie. Co tam się dzieje? Bitwa gangów. Podjedźmy. Meksykanie i Amerykanie. Co pan tu robi, sędzio? Jechałem do Pico Wells. Tego się nie spodziewałem. I jak to? Miałeś tam przekazać broń Meksykanom. Skąd ta informacja? Od Barnetta. Barnett? Od kiedy wierzycie mordercy? Sam się zgłosił. Jest zamknięty? Tak. Wieszać go, jeśli będzie trzeba. Chcę wiedzieć, skąd ta broń i dokąd jedzie. Nie wiem. Ścigałem Barnetta, wpadłem na Meksykanów, a oni zaczęli strzelać. Więc i my musieliśmy. Nie wiem, co to za skrzynie. Żegnam. Do widzenia. I jak? Barnett nakłamał. Ustawcie szubienicę, jutro go rozliczymy. Jasne. Wyszliśmy na idiotów. Po czyjej stronie jesteś? Towar tam był, ale ktoś to zgłosił sędziemu. Wiedziałaś o tym? Co to za szopka? Nic nie powiem. A gdzie papiery Douglasa? W sejfie. Po czyjej stronie jesteś? A jak myślisz? Posłuchaj. Barnett jutro zawiśnie, a ty wrócisz skąd przyszłaś. Douglas już cię nie obroni. Jak będziesz kombinować, to za to zapłacisz. Po co mnie tam wysłałeś?
Dla dowodów, które sam tworzysz. Wierzyłem ci, ale teraz czeka cię szubienica. Proszę posłuchać. Nie wiem, co tam zaszło, ale grają moim kosztem. Zemściłeś się na Douglasie. Masz wyjaśnienie? Douglas pracował z Cobbem, jak Gomez. Sprzedawali broń i niewolników, o czym nie wiedzieliście. Osądziliście mnie, ale jestem niewinny. Był pan głupcem. Oszczędzaj się, Barnett. Przyda się jutro. Masz jakieś ostatnie życzenie? Tak, ale jest wyjątkowe. Zawsze się dobrze ubieram i jutro też chciałbym tak wyglądać. Muszę, tak? Wbij gwóźdź. Dołóżcie jeszcze belkę. Uważaj na drabinie. Dolly? Co jest? Mogę wejść? Mam tu coś.
Wystarczy. Chodź. Ted? Daj whisky. Wyjdźmy. Żegnaj, Barnett. Drinka na drogę? Dzięki, ale rano niezdrowo. Dobrze. Wszystko gotowe. Węzeł. Mogę? Jeszcze nie. Co jest? Na co czekamy? Dalej, nie mamy całego dnia. Ty tam działaj. Ja tu rządzę, panie Cobb, i prawo. Więc czekam. Według prawa ma wisieć. W czym problem? Czekamy na sędziego, bez niego nie wolno. To go znajdźcie. Idzie.
Tedzie Barnett, w imię prawa twoja sprawa jest zamknięta. Jesteś wolny. Drodzy mieszkańcy, sam skazałem Teda Barnetta na 30 lat ciężkich prac. Teraz wiem, że dowody przeciw niemu były fałszywe. Dostałem dokumenty, których nie widziałem wcześniej. Według nich winnym i przestępcą jest ten, który dla złota i władzy działał przeciwko rodzinie Barnett. Panie Cobb, niniejszym aresztuję pana. Jestem w posiadaniu prywatnych dokumentów szeryfa Douglasa. Niech się pan podda. Szybko! Schowaj się. Nie czas teraz, Dulcie. Do środka. Nie chodź za mną. To ty za mną, głuptas. Nie pomożesz? Za brudne?
Teraz mamy łóżko i 0 czasu. Szkoda. Tylko o jednym. Idź. Spuszczę cię. Poradzę sobie. Gdzie on jest? Idziemy. Trzymaj ją. Puszczaj. Doktorze, nikt nie ma zębów do wyrwania? Nie bądź taki cwany. Gdzie Dulcie? W opałach. Mam już dość tych waszych gierek. Wyłaź, Barnett. Wychodź, mówię. Otoczyć go. Łapać go.
Od tego jesteście. Wyłaź, tchórzu. Co teraz? Rozejdźmy się. Albo nie. Za wolny jest. Teraz już jesteś mój. Jak zawsze. Wtedy, kiedy nie mogę uciec. Teraz przyda się ten materac. Tekst polski Renata Gospodarczyk. Czytał Maciej Więckowski.